Depresja, jakiś ból jest za czymś dobrym, ból za czymś dobrym, że nie ma tego dobrego. To właśnie ten taki żal i to jest to, człowiek pogłębia się żalem, dalej żałuje, i to się pogłębia, że nie ma żadnego przezwyciężenia, sposobu znaleźć, żeby ta depresja minęła. Przechodziłam takie sprawy i udało mi się bez, że tak powiem, wpadania w tą depresję wyjść z takich sytuacji. Dlatego uważam, że każdy jest kowalem własnego losu i każdy powinien próbować sam. Jeśli nie potrafi, to powinien wesprzeć się pomocą psychologa lub psychoterapeuty, bo nie jest to rzecz wstydliwa. Jest to niezbędne, jeśli ktoś sobie sam z tym nie radzi, ale na pewno bardzo dużą pomoc w uchronieniu się od wpadnięcia, że tak powiem, w depresję jest motywacja do życia. Nawet mi zapisano jakieś leki, po których ja bym na stojąco mogła zasnąć, więc ja odstawiłam te leki po prostu. Nie chciałam ich brać, bo jeszcze wtedy byłam aktywna zawodowo i nie mogłam sobie pozwolić na spanie, prawda? Zdecydowanie należy leczyć depresję, bo depresja może doprowadzić nawet do śmierci osoby, która jest słaba i jest bardzo musi być ktoś bardzo emocjonalnie, bardzo słaby psychicznie, żeby badać depresję i zdecydowanie należy to leczyć. Jeśli ktoś chce popełnić samobójstwo, to oczywiście nie należy tego rozgłaszać i się chwalić tym, że już to tak daleko zaszło. Ja nigdy nie chciałam popełnić samobójstwa. Nie. Nawyk nabyty przez jakieś złe życie ludzkie. Nawyk mi się zdaje, że to jest. Świadczy to o słabości w naszym świecie, w naszych czasach. Słabość nie jest, jakby to powiedzieć, nie jest pochwalana. W naszym świecie w tej chwili mocny człowiek ma rację bytu. Biada. Cóż weźmie człowiek z sobą do tamtych stref? Ani patrzenia ćwiczonego tu długo, ani żadnego z ziemskich zdarzeń. Żadnego. Ale cierpienia. Ale nade wszystko przygnębienie i miłości, długie doświadczenie. Wszystko, co niewyrażalne. Lecz później, pośród gwiazd, na cóż zda się, gdy one niewyrażalne są niewyrażalne. W czasie, kiedy byłam nastolatką, miałam problemy z równowagą, z kręceniem się w głowie i to w zasadzie były takie niezidentyfikowane, dziwne problemy. Jakieś kołatanie serca, jakieś za duże zdenerwowanie, ale tak jak mówię, nie byłam łatwą nastolatką, więc w zasadzie chodziłam znerwicowana non-stop. Trudno było rozmyślać o tym, że to może być nerwica. No po prostu Sylwia taka jest, Sylwia zawsze taka była, tak? Natomiast jak już dobrze się rozkręciło, to już w czasach pracy zawodowej, nerwica lękowa objawia się w bardzo dziwny sposób, w sensie jest się przestraszonym, ma się fizyczne objawy strachu, natomiast nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, dlaczego tak się dzieje. Miałem naprawdę dobre dzieciństwo, bardzo dobry kontakt z rówieśnikami, bardzo dużo kolegów, koleżanek. Pochodzę z domu, gdzie nigdy niczego nie brakowało. Miałem właściwie wszystko, co tylko chciałem. Rodzice mi zapewniali. No i ta sielanka trwała, dopóki nie zdarzył się mój wypadek.
I kiedy zdarzył się mój wypadek w 98, wówczas wszystko prysnęło. Nigdy nie przypuszczałem, że ktoś zrobi mi coś takiego. Bawiłem się ze swoimi kolegami, koleżankami. Nieopodal, kilka metrów od nas, inne dzieci paliły sobie ognisko. I kolega, który nie lubił mnie, podszedł do mnie z kijem, który już płonął, nalał na mnie jakiejś substancji, później okazało się, że to denaturat i podpalił mi kurtkę. I wraz z tą kurtką zaczęła płonąć mi twarz, ręka. Gdyby nie sąsiad, który był kilka metrów obok, zginąłbym tam. Ugasił mnie swoją kurtką i stamtąd trafiłem do szpitala. Nie pamiętam, około 20 dni wtedy leżałem w szpitalu i codziennie, dosłownie codziennie zmieniali mi opatrunki i za każdym razem był to olbrzymi płacz, bo odchodziła mi razem z nimi skóra. I to było bardzo bolesne. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy dałbym sobie radę z takim bólem jak wtedy. Miałem super dzieciństwo, to znaczy oczywiście nie pochodzę z jakiegoś bardzo bogatego domu, z takiego nie brakowało tam niczego, powiem tak. W pewnym momencie strasznie mi się spodobała pewna kobieta. I ta kobieta, przy niej czułem się tylko szczęśliwy, tak naprawdę. W pewnym momencie pozostawiony kontaktu z nią, zacząłem przestawać jeść. Ja poczułem w sobie taką dziwną chęć zapłodnienia jej. I to było dla mnie najdziwniejsze, no bo sobie pomyślałem, okej, wszystko fajnie, ale jak ja ją mam zapłodnić? Chcę mieć z nią syna, ale jak? Ja nie mam prącia, ja nie wytwarzam plemników i nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje. Jestem chyba jakimś trzecim gatunkiem, czy coś takiego, jakimś mężczyzną w ciele kobiety. Niby oglądałem filmy o takich osobach, ale zawsze mi się wydawało, że to jest jakaś fanaberia, że ci ludzie mają za dużo kasy i im odbija po prostu z tego nadmiaru kasy. No więc jak mnie te wszystkie myśli złapały, to ja sobie pomyślałem, że ja w zasadzie nie mam jak dalej istnieć. No i wówczas postanowiłem się unicestwić. Mnie nigdy nikt nie ścigał, nie ganiał, nie czułam, że boję się społeczeństwa, raczej jestem otwarta właśnie. Nie kojarzyłam tego nigdy z alergią, bo nigdy nie miałam takich problemów, natomiast były poszukiwania tarczycy, hormonów, standardowe morfologie, neurolog, ginekolog właśnie. No potem zaczęły się problemy ze spaniem. Po prostu budziłam się w nocy z uczuciem lęku, którego wtedy nie wiedziałam, że jest to lęk. Ja się bałam o swoje zdrowie, ponieważ mnie dusiło, ponieważ mnie trzęsło. Jest coś takiego jak adrenalina w takich stanach lękowych, więc człowiek po prostu w ten sposób reaguje, dostaje dreszczy i nie wie, co mu jest. Boi się o swoją fizyczność, tak? Bo nie ma żadnej racjonalnej odpowiedzi takiej na źródło lęku. Doszły te moje noce do takich stanów, że jakieś tam szczeknięcie psa, puknięcie kogoś za oknem wybudzało mnie na 3-4 godziny. Musiałam wstawać, chodzić, po prostu próbować się uspokoić. Sprawy takie poalkoholowe, kacowe kończyły się tym, że nie byłam w stanie zasnąć. Po prostu serce doprowadza się do takiego stanu. No, pani kardiolog tu weszła jakby z pomysłem, że no jest to lękowe i co pani powinna z tym zrobić? Chodzić. No dobrze, ale jest 1 w nocy, 2, budzimy się i to jest 3, 4, 5 nasta noc z rzędu, kiedy jest zima, zakładamy kurteczkę, buty i chodzimy. Ile można chodzić po osiedlu, jest się zmęczonym fizycznie, kucam, duszę się
Znaczy w sensie, no jestem strasznie zmęczona, a równocześnie to nie ustępuje. Więc no, jest taka rada na stany takie lękowe związane z sercem, żeby to serce zmęczyć. Znaczy oszukać je sportem. O, serce oszukać sportem. Dosyć często zdarza się tak, że środowisko LGBT jest, że tak powiem, na bakier z Kościołem. Ja jestem raczej wierzący. I zacząłem nawet czytać w tym momencie Pismo Święte. I gdzieś tam doszedłem do wniosku, że Bóg jest w zasadzie miłością i toleruje wszystkie osoby tak naprawdę. Z tym, że ja nie wiedziałem, kim jestem i nie wiedziałem, jak zaistnieć. I przeczytałem, że w momencie ogromnego cierpienia nawet jakoś samobójstwo może być usprawiedliwione. Więc tak naprawdę chciałem sobie pomóc. Chciałem się uwolnić od cierpienia. I dlatego uciekłem z domu, bo w domu mnie nie rozumiano. W domu krzyczano, że ciągnie mnie jakaś ciemna siła, szatan, tego typu rzeczy. No i pomyślałem sobie o bibliotece, bo tam były miejsca odludne, były toalety, w których można było się zamknąć. I były to takie miejsca odosobnione. Nie dotarłem tam, bo w międzyczasie moi rodzice zawiadomili policję, że uciekłem z domu i policja mnie zatrzymała i oddelegowała do szpitala psychiatrycznego. W przedostatnim dniu hospitalizacji przyszła do mnie pani psycholog, odbyła ze mną rozmowę. Powiedziała, że będę wyglądał nieco inaczej jak rówieśnicy, że uległem wypadkowi, że takie rzeczy się zdarzają. I zapytała, czy chcę zobaczyć lusterko. I ja wówczas zgodziłem się. Zobaczyłem lusterko, zobaczyłem swoje odbicie w lustrze i po prostu przeraziłem się. Wypuściłem to lusterko z rąk, bo wyglądałem tak, jak wyglądały potwory z horrorów. Kazali mi przez 2 lata unikać słońca, w związku z tym żyłem nieco jak wampir. Chodziłem w maskach, żeby promienie słoneczne nie docierały do mojej twarzy, ponieważ to mogło zakłócić w jakiś sposób tam procesy gojenia. Nawet teraz, jak o tym opowiadam, z perspektywy wielu lat, jest mi trudno, jest mi ciężko. Ból fizyczny towarzyszył mi przez kolejny rok. To był proces gojenia się, te rany, one przez długi czas krwawiły. Rodzice zrobili mi wtedy na zamówienie odpowiednie opatrunki, odpowiednie maski, w których chodziłem. Musiałem chodzić w nich, żeby przyspieszyć ten proces gojenia i żeby ta twarz w przyszłości żeby cała ta terapia w przyszłości osiągnęła lepszy rezultat. No i zaczęła się szkoła. Poluje na głowacza. Nieomylnym kolcem uderza w słabe miejsce u nasady głowy. Przy czym jego poczciwy wygląd kasjera nad herbatą nie odpowiada naturze mordercy wód słodkich i stojących. A jeżeli chodzi o mój sposób właśnie życia jako gej, to zacząłem go dopiero prowadzić na pełną, powiedzmy, rękę dopiero w 21 roku życia. Dlatego, że wcześniej sobie nie potrafiłem nawet jakby wyobrazić, że jestem w stanie coś takiego robić w życiu i czułem się ciągle jakby, że to jest temat dla mnie totalnie zakazany, dlatego że w rodzinie zawsze u mnie to było temat raczej tabu. Spotkałem się z tym, że jestem obcokrajowcem i znaleźć kogoś w ogóle w tym świecie, nawet dla osób hetero, jest dosyć skomplikowane, a dla gejów, a szczególnie obcokrajowców w innym kraju, to jest jeszcze bardziej trudnym zadaniem. Najczęściej spotykanymi rzeczami, które słyszałem, to, że jestem jakiś, nie wiem, nie taki pod względem, nie wiem, nie możemy się do końca dogadać, bo jestem inny, że jestem
jestem Ukraińcem, to od razu wchodziły jakieś stereotypy, że nie wiem, nie jestem wykształcony odpowiednio, nie jestem wyedukowany, że nie wiem, że mogę coś ukraść na przykład, jeżeli u kogoś byłem w domu, czy coś w tym przypadku. Nigdy nie miałem takiego wewnętrznego spokoju, że faktycznie mogę z tą osobą znaleźć taki jakiś bezpośredni kontakt i że będę czuł się z nią do końca komfortowo, bo zawsze była ta bariera taka kulturalna jakaś, tak, występowała. Zaczęła się szkoła i to była trauma. Dlatego, że kiedy wróciłem do szkoły, pierwsze pół roku chodziłem w masce, dzieci trochę patrzyły na mnie z podejrzliwością, trzymały się na dystans. Moi koledzy, koleżanki, którzy przed wypadkiem utrzymywali ze mną bardzo dobre relacje, odsunęli się ode mnie. Po prostu bali się mnie, odsunęli i z pierwszej ławki skończyłem na ostatniej ławce. Dyrekcja szkoły nie dawała sobie rady z tą sytuacją, dlatego, bo rodzice przychodzili do szkoły ze skargami, że dzieci boją się, że jestem w jakiejś masce i że najlepiej, żeby dali mi nauczanie indywidualne, po czym psycholog ze specjalnej poradni stwierdziła, że nie wolno mnie izolować, że to może spowodować depresję. Szkoła pod namową rodziców innych dzieci na drugie półrocze przyznała mi nauczanie indywidualne i nauczyciele przychodzili do mnie do domu. Te maski, one praktycznie miałem tylko odsłonięte kawałek czoła, nos i usta. Zajmowały mi całą powierzchnię twarzy, ponieważ cała twarz była w bliznach. Pod tymi maskami miałem opatrunki silikonowe, które miały powodować lepsze gojenie się ran. I przy rozroście skóry miało to wszystko wyglądać lepiej, estetyczniej. Minął rok, skończył się ten rok szkolny, minęły wakacje, skończyłem nosić te maski z tymi opatrunkami uciskowymi i na mojej twarzy były blizny. Dzisiaj już prawie ich nie widać, ale wtedy zajmowały całą powierzchnię twarzy. Dzieci nie były dla mnie najmilsze i wymyślały mi najróżniejsze przezwiska. Między Freddym Krugerem, Mordzią, Mordziatym była zakazana gęba. No i nie oszczędzały mi dzieci tych epitetów, tych wyzwisk. Od razu się utożsamiałem, kiedy słyszałem gdzieś w telewizji, czy gdzieś tam usłyszałem hasło, nie wiem, zakazana twarz, zakazana gęba albo jakieś inne podobne. Od razu utożsamiałem się i odwracałem i słuchałem, czy to nie dotyczy mnie. Szpital psychiatryczny to jest wydarzenie ciężkie. Pamiętam, że się bardzo bałem na początku, ale dosyć szybko poprawiło mi się, jak zobaczyłem jedną z lekarek, która była dla mnie bardzo atrakcyjna. I ponieważ jeszcze na początku nie potrafiłem siebie sklasyfikować, więc gdzieś tam nieśmiało powiedziałem tej lekarce, że chyba jestem lesbijką. Psychiatra jakoś to tam przyjęła do wiadomości. W międzyczasie na oddziale nawiązałem pierwszą relację taką z kobietą starszą ode mnie. Ona miała na imię Kasia. I jakoś się ze sobą zaprzyjaźniliśmy. I z tego szpitala psychiatrycznego bezpośrednio wprowadziłem się do niej. Była ode mnie starsza, była niebieskooką blondynką i mieszkało nam się razem bardzo fajnie. Poznałem w tym czasie, jakoś wszedłem bardziej w takie środowisko właśnie LGBT i między innymi zacząłem chodzić też na grupę wsparcia. Na grupie wsparcia poznałem osoby transpłciowe, które zaczęły opowiadać swoje historie. No i słysząc te historie sobie pomyślałem, o kurczę, to oni mieli tak jak ja. Wow. To jest takie niesamowite, kiedy spotykasz takich samych ludzi i nagle masz w swojej świadomości to, że kurde, nie jestem jakimś odmieńcem. Są tacy ludzie. Oni żyją, oni są szczęśliwi, oni układają sobie kariery, oni mają nawet dzieci niektórzy.
Nie jestem kosmitą, można żyć, można być szczęśliwym, to daje niesamowite wsparcie, zwłaszcza jeśli się nie jest akceptowanym przez rodziców, co miało miejsce w mojej sytuacji. I ja wówczas postanowiłem, że coś muszę z tym zrobić, że tak dalej nie może być, że należałoby zrobić korektę płci. I bardzo niefajne w świecie osób transpłciowych jest to, że czasem można trafić na beznadziejnego lekarza. W moim przypadku tak właśnie było. I o ile mi się wydawało, że najwięcej nienawiści mogę mieć gdzieś tam ze strony rodziny, która tego nie rozumie, ze strony ludzi obcych, o tyle mi najwięcej problemów w życiu sprawili specjaliści. Nie miałam żadnych problemów z jedzeniem. Nigdy nie miałam problemów z jedzeniem i w zasadzie do tej pory nie mam problemów z jedzeniem. Natomiast jak zaczęły się takie stany depresyjne już z tych lęków, to duże zdenerwowanie i to ciągłe picie wody i suchość w ustach kończyło się tym, że może pomidorek, bo mokry, może jabłko, bo mokre, a w pewnym momencie się nie je przez 3 dni nic. Tylko pije się wodę przez rozsądek, tak? Te stany tak sobie trwały, jest pani osobą nerwową, tak? I wychodzi się z gabinetu. Proszę poszukać sposobów na relaks. Najprawdopodobniej ma pani jakieś kłopoty, dobrze by było, żeby pani te kłopoty próbowała jakoś rozwiązać. To są wszyscy lekarze, którzy są lekarzami poza psychiatrą, poza psychologiem. Myślę, że to jest bardzo ważne, że dostaje się takie rady, tak? Kulminacja była taka, że to były święta Bożego Narodzenia i bardzo długi urlop, który w zasadzie przez 2 tygodnie był urlopem w knajpie, ponieważ z jednej strony zarabiałam pieniądze, z drugiej strony nie stać mnie było na relaksacyjny wyjazd, z jeszcze jednej strony takie stany izolują. Człowiek nie wie, kiedy odchodzi, jakby od kolegów, od przyjaźni, od znajomości. Moja praca też była taka, że ja będąc dużo w delegacji przestałam mieć znajomych. W każdym razie 2 tygodnie dobrego alkoholu, gruba impreza, na której ktoś najprawdopodobniej do tego całego mojego problemu dosypał mi amfetaminy do piwa. W trakcie jak tańczyłam. Myślę, że to było to. Po 3 dniach męczenia się z niemożnością pójścia spać, racjonalizowania sobie, że to przejdzie, prawda? Ktoś mi narobił kłopotu. W środku nocy trafiłam, przeszłam się tak sobie właśnie kucając, dusząc się, kładąc się na ławce na przystanku, żeby odetchnąć. Dotarłam na ostry dyżur i rozpłakałam się. Nie wiem, co mi jest, natomiast proszę mnie ratować. I tam pierwszy raz lekarz obejrzał, tak, prawda, EKG, serducho, obejrzał mnie i zaproponował psychiatrę. Zacząłem jeździć na grupówki, czyli uprawiać seks grupową przy użyciu narkotyków. I dawało mi to, czego mi brakowało tak naprawdę, tak już przy rozmowie z psychologiem zacząłem odkrywać to, że właśnie, bo nie potrafiłem też zrozumieć w ogóle, dlaczego tak naprawdę mnie zaczęło nieść w takie kierunki, tak. Po mefedronie po prostu łapie się taki dół, że przez 3 dni jesteś w stanie po prostu jakiejś totalnej depresji, nie potrafisz funkcjonować, nic się nie chce i o ile to byłby tylko mefedron, a jeszcze dochodziło do tego GBL, to jest taki środek, który właśnie po kilku kropelkach i mieszania z jakimś napojem potrafi człowieka wprowadzić w stan wielkiego podniecenia w ogóle, ale też przy przedawkowaniu człowiek po prostu naprawdę może zejść z całego szczęścia. Często nie potrafiłem wyjść z domu, dlatego że bałem się w ogóle po prostu myśleć o tym, jak będą na mnie patrzeć ludzie, bo przecież wszystko to jednak widać po jakimś czasie. Człowiek ciągle się poci, ten zapach się pojawia.
konkretnie mefedronu i źrenice są duże. Bałem się wyjść od kogoś z domu, dojechać do domu, do siebie, tak, żeby w ogóle odpocząć. Bałem się pokazać współlokatorom. Rzeczywiście nie mogłem jeść przez dłuższy czas, a później odwrotnie właśnie, dlatego że brakowało mi tej energii, zajadałem po prostu wszystkie te emocje też, bo myślałem, że jedzeniem sobie przywrócę te siły, ale tak naprawdę to nie do końca tak funkcjonuje. Zjadłem bardzo dużo słodyczy, dlatego ciągle moja waga też skakała z jednego jakby końca w drugi i no, miało to dosyć sporo takich właśnie momentów. Pogoda nie miała na to najmniejszego wpływu. Mogło być pięknie i słonecznie, ja siedziałem w domu jak wampir i siedziałem w ciemności i ja bardzo dużo płakałem. Myślę, że gdyby nie to płakanie, to byłoby kiepsko. Byłem płaczliwy, lękliwy, wszystko mnie denerwowało absolutnie. Jeść nie chciałem, wyrzucałem jedzenie za okno, rodzicom mówiłem, że zjadłem i tak ta cała depresja mieszkała ze mną w moim pokoju. Ja i depresja. Wewnętrznie czułem się bardzo niepotrzebny, czułem się odrzucony, pomimo że rodzice starali się pomóc mi najbardziej jak potrafili. Ja cały czas czułem się, że jestem gorszy, inny, niepotrzebny. Miałem ochotę umrzeć. W związku z tym i z innymi przeżyciami traumatycznymi, których doświadczyłem w późniejszym okresie, śmierć brata, śmierć dziadka, to były bardzo bliskie mi osoby, i inne doświadczenia związane właśnie z takim już prawie życiem dorosłym, bo miałem 16 lat, więc czułem się bardzo dorośle. Posunąłem się o krok dalej i w takim ataku depresji połknąłem bardzo dużo tabletek nasennych. Pamiętam, że obudziłem się w szpitalu, podłączony do, wtedy nie zaintubowany już, ale podłączony do różnych urządzeń. Totalna pustka z tamtego okresu. Totalnie, tak jakby ktoś wymazał. Urwał mi się film i koniec. I by the way, naprawdę nie pamiętam samego przebiegu hospitalizacji. Pamiętam tylko dzień, w którym mnie wypisywano. Także nie wiem dlaczego, ale nie pamiętam. Wymazało mi się to całkowicie. Spotkałem się właśnie z tym niezrozumieniem tych lekarzy, do których się wybrałem, żeby zrobić tą całą moją korektę. I tam niby stwierdzono, że korekty tak naprawdę nie potrzebuję, tylko że jestem niby osobą homoseksualną, która tego nie akceptuje. Ale nie powiedziano mi tego wprost i wypytywano mnie o jakieś moje relacje z przeszłości i w ogóle, a już najtragiczniejsze było dla mnie pytanie, po co mi kawałek mięsa między nogami. To po tym ośrodku ogromną rozrywkę stanowiło dla mnie patrzenie się w białą ścianę. Jak i miałem problemy z jedzeniem. Ręka prawa myliła mi się z ręką lewą. Po prostu nie mogłem stworzyć jednego zdania tak naprawdę. I wówczas pamiętam, że miałem bardzo dużo problemów, bo musiałem zrezygnować ze studiów. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jakiś był taki moment, że oczywiście przez tych moich rodziców nie byłem akceptowany. I jakiś był taki moment, że ja strasznie próbowałem sobie pomóc. I pobiegłem do szpitala, sam pobiegłem do szpitala psychiatrycznego. Powiedziałem lekarzowi, co się dzieje, dostałem leki i nie wiem, jak to się stało, ale próbując sobie pomóc, to jest najciekawsze, próbując sobie pomóc, to było dla mnie nawet poza myśleniem, tylko jakieś takie przyczynowo-skutkowe. Nie wiem, nagle chwyciła mnie taka złość na siebie, że ja jestem taką osobą, że zakochuję się w kobietach i przez to mam później problemy, że rodzina mnie nie akceptuje, a już co najgorsze, że lekarz, do którego się wybrałem, to tak naprawdę mnie wyśmiał. No, próbował mnie tak naprawdę leczyć z transpłciowości.
nie uznał mnie jako osoby transpłciowej. I ja poczułem taką nienawiść do siebie, że nie mam nigdzie wsparcia, że w tym momencie ten plan, gdzie wcześniej miałem myśli rezygnacyjne, tam jak opowiadałem w przeszłości, no to niestety ten plan wykonałem. I w tym momencie rozmawiasz tak naprawdę z osobą, która wbiła sobie nóż w serce, wyjęła i przeżyła. No. Nie. Żaden człowiek nie chce mnie, ani moich marzeń. I wspomnień nie zabierze mi nikt. A więc jestem... Ale tęsknota... samotna, bez słowa. Szuka tych, którzy przegrywają. Pani psychiatra mnie wysłuchała, powiedziała, że rozumie to jako lęki. Nie postawiła mi diagnozy, nie usłyszałam diagnozy, dostałam leki. Mechanizm, teraz już to wiem, wtedy tego nie wiedziałam, no ale to wynikało z tego, że mechanizm nerwicy i lęków jest chemiczny, taki jak w depresji. Więc dostałam antydepresanty, tak? Co ważne, psychiatra była pierwszą osobą, która pozwoliła mi na wszystko. Cały ten mój potok rozpłakanych zwierzeń był taki: nie chcesz, nie rób tego. Chcesz fiknąć koziołka? Fiknij sobie koziołka. Masz wrażenie, że patrzą na ciebie jak na wariata? Wykorzystaj to. Bądź wariatem wtedy, kiedy ci to pasuje, a mądry i tak zrozumie, tak? Więc tak, psychiatra była pierwszą osobą, która pozwoliła mi być w zgodzie z tym, że czegoś nie chcę. Nie chcę, nie akceptuję, to się nie zgadza ze mną po prostu. Najgorsze jest to, że na zewnątrz potrafisz wyglądać normalnie. Uśmiechasz się, gadasz z ludźmi, a gdzieś tam w środku, w sercu, przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak inni to przeżywają, czujesz taki ciągły płacz. Taką bezsensowność wszystkiego, co robisz. Niektórzy ludzie się cieszą z kwiatka i tak dalej. Ja też bym tak bardzo chciał. Ale kurde, nie potrafię tego poczuć. Nie potrafię zmobilizować tego mojego mózgu, żeby zjeść na przykład przysłowiową czekoladę i żeby te endorfiny się wytworzyły. Antydepresanty brałem od dziecka. Już od 9 roku życia, ponieważ nie mogłem spać, miałem problemy z koncentracją. Większość czynności stwarzała dla mnie problem. I z biegiem czasu zaczęli mi dokładać. Przynosiły efekty, bo byłem spokojny, senny właściwie cały czas. I jakoś tak mijały miesiące. Straciłam pracę, poszłam do psychiatry, dostałam tym razem znowu antydepresant i w ciągu 3 dni przestało mi się kręcić w głowie, po nastu latach. Pani doktor powiedziała, że jest to ten drugi lek, niby nie antydepresant, jest lekiem podawanym na problemy takie psychofizyczne ludziom wychodzącym z alkoholizmu, alkoholikom wychodzącym z picia. Po 3-4 dniach po prostu przestało mi się kręcić w głowie po nastu latach. I ta pani psychiatra zaproponowała, bo to na tym samym piętrze jest w tej przychodni, zaproponowała, że czas na psychoterapię i stwierdziłam, tak, to trzeba iść. Sytuacja była dosyć dziwna. Znalazł mnie koleś na grindzie i zaczął mi mówić, że też właśnie to wszystko przeżywa i że jakby miał z tym problem, ale teraz z tego wychodzi, tak? I że jeżeli ja potrzebuję pomocy, to możemy z nim porozmawiać, pogadać.
Spotkałem się z nim właśnie na jedno spotkanie. Zaczęliśmy gadać o różnych rzeczach, ogólnie o rodzinie, o wszystkich właśnie tych uzależnieniach, o tych grupówkach i tym wszystkim. I po tym jakoś utrzymywaliśmy kontakt znowu dystancjonalnie, tak, ale w pewnym momencie się odkryło, że ktoś go na mnie skierował, tak, że ktoś, kto wie o tym, w jaki sposób życia uprawiam, tak. Dla mnie to zadziałało wręcz negatywnie, dlatego że poczułem się, że ktoś mnie śledzi i ktoś próbuje ingerować w moje życie, w ogóle mi o tym nie mówiąc, tak? Raczej to zaczęło działać dla mnie paranoidalnie, bo zacząłem myśleć, że ktoś ciągle mnie obserwuje, a ja nawet o tym nie wiem, bo on nie chciał przyznawać się, kto w ogóle na mnie skierował go, tak? Dlatego zerwaliśmy z nim kontakt i jakby skończyło się, powiedzmy, te moje tabletki, to całe leczenie i przez jakiś czas sobie utrzymywałem się sam, ale później znowu rzeczywiście wpadłem w to wszystko, dlatego zacząłem teraz sam rzeczywiście chodzić do psychologa już prywatnie i uważam, że to jest mi teraz potrzebne, tak? Tylko że też kwestia psychologa to jest raczej przyjść i usłyszeć to, co ty i tak wiesz, tak? Tylko że od osoby, której ewidentnie możesz mieć troszeczkę więcej zaufania, bo ona usłyszała takich sytuacji już setki na przykład, tak? Dlatego przede wszystkim muszę działać i pracować nad sobą sam, tak? Nikt za mnie tego nie rozwiąże. Jestem na lekach, bo bez leków to w tym momencie raczej tutaj leżałbym plackiem. Ten mikrofon musiałby być przyczepiony jakoś, bo nie dałbym rady ruszyć ręką, nogą. Nie dałbym rady tak naprawdę rozmawiać. Ja to już się śmieję, że to są takie pastylki szczęścia. Tak jak niektórzy potrafią zaakceptować to, że będą już zawsze funkcjonować na lekach, mi jest ciężko coś takiego zaakceptować i bardzo chciałbym poradzić sobie z moimi problemami poprzez psychoterapię. 8 lat chodziłam na psychoterapię, chodziłam na nią z NFZ-u za darmo. Te wizyty są rzadsze, to nie jest tak fajne pewnie jak wykupione wizyty. Natomiast te 8 lat terapii dały mi to, że nauczyły mnie też widzieć depresję u innych. Oprócz tego, że poradziłam sobie mocno ze sobą, tak. Po wielu latach terapii w 2016 udało mi się praktycznie wyzbyć depresji. Pod sam koniec 2016 zaczęło się polepszać i psycholog poradziła mi, żeby odciąć się całkowicie od tych starych demonów, które mnie tam dręczyły, prześladowały, i maski, które nosiłem w dzieciństwie, miałem w szufladzie na pamiątkę. Spaliłem je. Odciąłem się od tego i tamte zdarzenia, tamten zły czas wymazałem ze swojej głowy. No, okazuje się, że to było nieporozumienie. Dosłownie wzięto, co było tylko próbą. Rzeki zaraz wrócą do swoich początków. Wiatr ustanie w krążeniu swoim. Drzewa zamiast pączkować będą dążyć do swoich korzeni. Starcy pobiegną za piłką, spojrzą w lustro i znów są dziećmi. Umarli przebudzą się, nie pojmujący. Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie. Jaka ulga. Odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli. Depresja jest chorobą ludzi ambitnych, zdanych na siebie. Depresja jest chorobą ludzi przekonanych o tym, że są bardzo silni i najczęściej to są bardzo silne osoby, które nie chcą puścić. Nie wierzą, że mogą poprosić o pomoc, że ktoś bezinteresownie i bez wykorzystania ich im pomoże.
pierwszym krokiem do, nie wiem, jakiegokolwiek wyjścia z tego stanu jest przyznanie tego, że jest ten problem, tak? Ja przez dłuższy czas nie potrafiłem sobie przyznać w ogóle, że mam jakieś problemy psychologiczne, psychiczne, tak? I mi się wydawało, że to po prostu jest jakieś chwilowe, ale tak naprawdę to ciągle wracało i po prostu kiedy to wracało, to robiłem rzeczy, o których żałuję i będę ponosił te skutki przez całe życie. Diagnozowanie takich osób jak ja przypomina trochę test średniowieczny na czarownicę. Ja przynajmniej tak się czuję. Wiesz, nie wiem, czy czytałeś trochę historię, że nakładało się kamień komuś tam na szyję. Jak nie wypłynął, to znaczy, że naprawdę tą czarownicą był, czyli jak zdechł, że tak powiem, to znaczy naprawdę był transem, tylko co mu z tego, skoro już nie żyje. A jak jakoś funkcjonuje, to znaczy, że transem nie jest. I to jest masakra. I to doprowadza do tego, że tak duży odsetek wśród osób transpłciowych jest samobójstw. Tak duży odsetek samobójstw, bo z jakiegoś powodu środowisko seksuologiczne właśnie wymaga u nas jakoś, nie wiem, udokumentowania tego cierpienia czy coś takiego. Na szczęście Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego, na świecie oczywiście, bo nie w Polsce, już w tym momencie wyłączyła to jako zaburzenie seksuologiczne. Trudno jest o psychoterapię w Polsce, o psychoterapię bezpłatną, dlatego że w ogóle trudno jest o lekarza w Polsce. Trudno jest o każdego lekarza. A psycholog to już jest taka osoba, która no jakby... Profesja psychologa to jest taka profesja leczenia ludzi, którzy uważa się, że nic ich w życiu nie zagraża, tak? Myśli samobójcze czy samobójstwa no, są traktowane jak jakaś decyzja, a nie na przykład właśnie chemia. Im dłużej dusi się w sobie tą depresję, im dłużej gdzieś ją się tam chowa w głowie, bo ludzie zamykają tą depresję w głowie do jakiegoś pudełka, starają się to pudełko jeszcze wyrzucić na dno morza i udają, że nie ma problemu. Nieprawda, to się wszystko nawarstwia i przychodzi jeden taki moment, że wybucha. Jedni robią samookaleczenia, inni upijają się w trupa, a jeszcze inni popełniają samobójstwa. Internet bardzo zmienił nasze życie i ciągle się wydaje, że niby wszystkich widzisz, co u osób się dzieje w życiu, tak? Ale tak naprawdę nie masz z nimi tego kontaktu właśnie, nie wiem, jakokolwiek żywego, cielesnego, jakiegoś bardziej emocjonalnego. I wychodzi po prostu na to, że w piątek wieczorem siedzisz, patrzysz na Instagrama i wydaje ci się, że wszystko w ich życiu wiesz, ale nie potrafisz się z nimi też spotkać, bo każdy ma jakieś tam swoje inne problemy, a mówię, też do tego jeszcze dochodzi to, że jestem obcokrajowcem i nie mam takich dłuższych kontaktów, w którym jestem w stanie zadzwonić i powiedzieć, ok, chodź gdzieś tam nad Wisłę, bo wszystkie kontakty, które zdobyłem tutaj są na przestrzeni dosyć krótkiego czasu, tak? Bo osoby, które mieszkają przez dłuższy czas tutaj w Warszawie, w Polsce, gdziekolwiek, mają znajomych, których znają, nie wiem, od 15 lat, 20 lat i to jest już kompletnie inny poziom znajomości, tak? A w moim przypadku akurat to wygląda całkiem inaczej, bo wszystkie kontakty są, powiedzmy, w jakiś sposób świeże i jeszcze osoba nie ma do ciebie takiego może zaufania i nie potrafi cię tak do końca dobrze zrozumieć. W naszym społeczeństwie kobietom pozwala się na emocje i w związku z tym, że pozwala się na mocno wyrysowane emocje i pokazywanie emocji, kobieta może mieć depresję. Zresztą depresja jest rodzaju żeńskiego wyrazem, więc jest to kobieca choroba. Mężczyzna ma być twardy, silny, musi być nieprzystępny, dlatego że nieprzystępny, czyli nie pokazujący emocji, dlatego że ma określone role społeczne i mężczyźni do depresji się nie przyznają. Teraz mówi się, prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Ja się zastanawiam, czy prawdziwy mężczyzna w takim stereotypie się naprawdę śmieje. Takie osoby jak ja mają czasem naprawdę takie małe marzenia, z których osoby życia codziennego nie zdają sobie sprawy. Ja na przykład
Bardzo chciałbym zdjąć koszulkę i pobiegać sobie, wiesz, tak po trawie bez koszulki. Teoretycznie bym mógł, ale zaraz za mną zaczęliby biegać panowie policjanci. Staram się być szczęśliwy. Od kiedy zacząłem pracę z chorymi osobami, zobaczyłem matkę, której umiera dziecko, zobaczyłem starszego pana, który pozostawia po sobie żonę, dzieci, problemy w banku. To wszystko widziałem i stwierdziłem sobie, halo, ja nie mam takich problemów, ludzie mają większe problemy niż ja. I od tamtych momentów właśnie udało mi się pozbyć swoich depresji, swoich demonów. Na co dzień trafiają się większe tragedie niż ja przeżywałem. Ja idę do tych ludzi, a nie mam prawa być tam smutny. Absolutnie, tam chodzę, przynoszę uśmiech, opowiadam dowcipy, czytam gazety ich ulubione. Niektórzy nawet chcą, żeby czytać im bajki. Mam z tego ogromną radochę. No i kiedy widzę, że taka osoba cieszy się, to są zazwyczaj osoby starsze, ale są też osoby w średnim wieku. Najmłodszą osobę, do której chodziłem, to była pośledzona dziewczyna, miała 17 lat. W ogóle nie mogłem się z nią dogadać w żaden sposób, ale jak widziałem, że się uśmiecha, robiłem z nią różne rzeczy, bawiłem się z nią, oczywiście w miarę jej możliwości fizycznych. I ona się uśmiecha i ja momentalnie odzyskiwałem całą radość życia. Jest też taki stereotyp, że wizyta u psychiatry to wizyta wariata. Więc chcę powiedzieć, że nie, wariaci nie chodzą do psychiatry, bo wariatów trzeba by było wyłapywać. Wariat do psychiatry nie pójdzie. Do psychiatry pójdzie człowiek świadomy, że z jego psychiką jest coś nie tak. Może jestem na coś chory, powinienem się poradzić lekarza. Tak jak idziemy do lekarza, bo boli nas gardło, bo chyba mamy grypę, tylko nie wiemy, czy to grypa, czy żołądkówka, czy może zapalenie płuc, tak idzie się do psychiatry z problemem, z emocjami. Miłość, zdrowie, kariera, tak się dzieli horoskopy, utrata pracy, problemy w związku, czy traumatyczne wydarzenie fizyczne, wypadek samochodowy, może powodować depresję. To są fundamentalne zmiany w naszym życiu. Uczeni jesteśmy to bagatelizować, tak? Porzucenie, utrata pracy, rozwód, złamana noga, wypadek samochodowy. Do wesela się zagoi.